tu mamy wszystko zrobione, tylko posprzątać. Tak. To są instrukcje obsługi. Czyli co teraz nam tutaj doszło? Masz cały ten sterownik do... Każdego obiegu z ogrzewania podłogowego. Tak, one zamykają, otwierają. No, ustalasz sobie temperaturę. I jak będziemy mieli internet, to podłączy nam pod internet też, nie? Aha, a co wtedy internet będzie dawał? Że można telefonem Przez zdalnie? aplikację możesz Aha. na przykład zmienić temperatury w danym pokoju, nie? Aha. Jeżeli chcesz grzać albo wyłączyć ogrzewanie. Pięknie. Czyli mamy koniec z piecem, jest montażem pieca. To jest wszystko tylko do schowania, do ogarnięcia, instrukcje i wszystko, co miało być zrobione, zostało zrobione. Dopiero rozpalony piec. I co się zmieniło? Nie ma tego naczynia. Tego naczynia nie ma, już poszedł na góry większe, nie? Właśnie, bo się okazuje, że to naczynie wyrównawcze, które tutaj było zainstalowane, było za małe i poszło, obliczyli panowie, jakie powinno być i zostało zainstalowane większe i u góry po prostu przy buforach, no i tutaj jakaś w związku z tym też powstała przeróbka. Czy my będziemy obudowywać te rury? Na pewno wątpię. Na pewno będziemy obudowywać, jeżeli chodzi o kotłownię, tą ścianę, ale to jest na sam koniec. I teraz tak jak tutaj Pierre powiedział, ta skrzynka odpowiada takiemu indywidualnemu sterowaniu każdego obiegu, który jest w domu. Bo my w samym domu mamy 10 obiegów, tak jak one są tutaj zaznaczone. I podzielone na 5 teraz zostały, nie? I podzieliliśmy je sobie, tak jak Pierre tutaj powiedział, na 5 takich miejsc do sterowania temperaturą. Wy na pewno wiecie, o co chodzi, ale tak wyglądają właśnie te, jak to nazwać? Ekrany? Te sterowniki po prostu. No i na przykład ten sterownik odpowiada za regulowanie temperatury w pomieszczeniu tego dużego holu tylko na przykład, tak? Potem mamy kolejny sterownik numer 2, tam jeszcze, gdzie jest łazienka, nic nie pokazujemy. A, tutaj przeszłam. Tu mamy sterownik numer 2, który odpowiada sterowaniu... pamiętasz? Ten mały hol. Tylko ten mały hol. Potem mamy sterownik numer 3, który odpowiada za sterowanie tego pokoju, w którym my na początku tutaj się, że tak powiem, zainstalujemy. Tu niebawem coś wyląduje, mam coś zamówione. Zobaczycie w kolejnych odcinkach. Ja teraz wysyłam Ci SMS-em każdy sterownik na co. Aha, dobra, okej, to ja sobie to przejrzę i ja sobie to muszę zrobić ściągę. Tu gdzieś teoretycznie powinien być, jest sterownik, który odpowiada za całą tą powierzchnię tutaj dużą, czyli kuchnia, jadalnia i salon. Kubeczki do mycia, bo mnie nie było kilka dni. Kawusia przygotowana dla Aleksa, herbatka z naną, czyli z czym? No, z miętą. Tam się suszą worki z orzechami laskowymi. Widzicie, jak wygląda blizna na mojej ręce, przebarwienia, jak się ta skóra tutaj wygoiła, ale niestety mam jakiś problem z pigmentacją. Pytaliście o patelnie żeliwne, gdzie kupione wiele lat temu w jakichś chyba takich typowo gastronomicznych sklepach. Ja się biorę za to. W kamerze wygląda ten kolor zupełnie inaczej. W rzeczywistości, tak jak ja patrzę, wygląda jeszcze inaczej. Pierw zaraz zrobi mi tutaj fugę i chyba nie będę leciała tam od góry, tylko będę robiła sobie tutaj co mogę po prostu na dole, żeby nie latać góra-dół po drabinie dzisiaj, bo trochę Aleksiu jest chory i muszę gdzieś tutaj być blisko. I co? Idę zobaczyć łazienkę. Dzień dobry, panie Piotrze. Jak panu idzie? Bez komentarzy. No Piotrek chory. Bez komentarzy. To Aleks też jest chory, chciałam ci powiedzieć. To może sobie ręce podać. Tak, słyszałeś jego głos już, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Jak przepity alkoholik. Taką chrypę ma, nie? No. Słuchajcie, na razie tak z daleka Wam pokażę mniej więcej, żebyście już mieli jakąś taką orientację, jakie to te kafle będą na tych naszych ścianach. Fuga będzie biała, więc
Te ciemne linie, które są widoczne z daleka, nie będą widoczne. Z kolei fuga, która się znajdzie na kaflach podłogowych, będzie ciemną fugą. Tutaj jedna z moich pań pytała mnie, co to są za płytki, które my wybraliśmy sobie tutaj na naszą podłogę, czyli konkretnie jak je znaleźć. I teraz sama najpierw muszę znaleźć gdzieś tutaj na kartoniku. O! Mam. Dobra. Zobaczcie. Patchwork, Clover, Black Pattern. To te płytki, które zostały wybrane u nas na podłogę, są dokładnie, możecie je znaleźć dokładnie pod tą nazwą. Jak widzicie, 15 sztuk w opakowaniu. Jedno opakowanie odpowiada 1,33 m². My, słuchajcie, akurat je kupiliśmy w gatunku drugim, aczkolwiek powiem Wam, że to prawie wcale nic się, Piotruś chory, nie wydarzyło, żeby coś było nie tak. Ale jeżeli chodzi o to, czy coś jest nie tak, to najczęściej te defekty na tych płytkach kategorii drugiej znajdują się na obrzeżach, więc układając płytki przeglądacie sobie, które są ok, a które są mniej ok i te, co są mniej ok, są wtedy przeznaczone na te kafle na docinki i wtedy wychodzi Wam wszystko w gatunku pierwszym. To taka podpowiedź z mojej strony. Roboty majstrowi dodaje. Co roboty? Daj spokój. Także tutaj jeszcze raz macie namiar na płytkę, a płytka, którą Wam prezentuję, jeżeli chodzi o nazwę, to jest dokładnie ta płytka podłogowa z taką i taką nazwą na ścianę. Jeżeli Was interesują płytki, które wybraliśmy na ściany, no to oczywiście już mogę Wam tutaj też przedstawić. To są płytki, które się nazywają tak, Gamma Bianco, połysk 9,8, wysokości 19,8 jak gdyby tutaj długości i 68 płytek jest w jednym opakowaniu. Jedno opakowanie to jest 1,32 m². Tak samo wzięliśmy w kategorii drugiej i firma Paradyż Ceramika. Także jeżeli chcecie namiary na nasze płytki, to są dokładnie takie. I do tych płytek mamy dobrane dekory również, ale dekory pokażę Wam troszeczkę później. Dobra, ja teraz muszę troszeczkę tutaj posprzątać po tym elektroniku, który był u nas i wykańczał cały ten piec. Tutaj jeszcze Wam pokażę dokładnie te, no już teraz nie pamiętam, regulatory poziomu temperatury w pomieszczeniach. To są dokładnie takie wybrane, które tutaj mamy. No właśnie, patrzę, produkt polski, Andrychowo, wieprz koło Andrychowa. Także to są namiary ewentualnie na sterowniki. Właściwie to nie są sterowniki, to są regulatory, tak, temperatury pomieszczeń, które są kompatybilne z tym naszym piecem, a właściwie nie piecem, tylko całym tym osprzętem, który tutaj do pieca został wybrany. I tu jeszcze Pierre mi podpowiada, to jest ta skrzynka, to jest Thermostatic Actuators Controller. To są namiary jak gdyby tutaj na tą skrzynkę właśnie do tych regulatorów i to doszło, bo to właśnie ma związek z tym u góry. Tak jak mówiłam. Mieliśmy dobraną za małą skrzynkę, żeby zmieścić ten panel cały, nie?
żeby go zmieścić na dole, dlatego zostało to zamontowane osobno. Nie? Aha, rozumiem. Okej. Czyli jeżeli byście chcieli coś takiego, to musicie przewidzieć wtedy większą, wybrać sobie skrzynkę, żeby pomieścić się jak gdyby wszystko. Są już skrzynki specjalne już. Właśnie, tak jak Pier tutaj podpowiada, możecie znaleźć specjalne. U nas to nie zostało chyba przemyślane do końca w momencie zamawiania przez firmę, która nam tutaj zamawiała wszystkie asortymenty do tego, dlatego to zostało, że tak powiem, dołożone na tą skrzynkę, ale może tak po prostu miało być. Pier tutaj działa z piecem, a właściwie z paleniem pieca, bo już mamy koniec, jeżeli chodzi o wszystko, co jest związane z jego tutaj instalacją. I się piec gazuje. Pytaliście też o to, czy ten panel dotykowy ten panel dotykowy, który mamy na tym piecu, dokupowaliśmy osobno, czy nie? Nie. On po prostu był w tym modelu. I tak jak ja tutaj na jeden komentarz odpowiedziałam, to jest piec, który ma możliwość dołączenia jeszcze jednego obiegu, a tym jeszcze jednym obiegiem jest grzanie wody poprzez na przykład solary, które możemy sobie... To nie piec, tylko ten zbiornik na górę. Nie? A, zbiornik górny może grzać wodę przy użyciu... Znaczy dwufunkcyjny. Dwufunkcyjny, czyli przy użyciu solarów. No dobra, to teraz ja to jeszcze podsumuję. Albo elektryczny. Solary, albo fotowoltaika, albo cokolwiek innego może być dołączone. Fotowoltaikę potrzebuje ci prądu. Nie podłączysz fotowoltaika do bufora. Panele słoneczne. No właśnie mówiłam, no. No ciepłej wody i albo grzanie elektryczne można na przykład. A, no to tak jak Piotr tutaj wytłumaczył, można dołożyć jeden obieg, czyli jeżeli latem Ale nie... nie puszczaj to, co ja mówiłem teraz. Wytnij. Dobra, czyli jeżeli chcecie, aby na przykład nie palić latem w piecu, a mieć ciepłą wodę, to ten piec posiada tą dodatkową funkcję dołączenia jeszcze jednego obiegu, czyli bufory, które znajdują się na piętrze, są podłączane pod solary, które stanowią dodatkowy obieg, jak gdyby tutaj do funkcji grzania wody użytkowej przez ten, nie tyle co piec, tylko przez te solary, ale on jak gdyby... Nie, nie mają. Nie, oni dzisiaj nie zapowiadali się. Ale mówiłam Ci, że w przyszłym tygodniu, ale... Nie. No. Jak ja mam się za to zabrać tutaj? Nie obejdzie się bez worka. Jak to się mówi, po każdej ekipie to naprawdę trzeba posprzątać. Co do palenia, to do palenia, nie wiem, niech dopiero jeszcze zerknie na to. Tu są jakieś instrukcje, to ja ich na razie nie zabieram. Myślę, że to raczej już nie będzie potrzebne. To są raczej ścinki niż coś, co można byłoby wykorzystać jeszcze do czegoś. No, także słuchajcie, Piotruś jest chory, Aleks też jest troszeczkę chory. 2 dni siedział w domu, ale gdzieś tam już dzisiaj jest całkiem ok. Już też musiał wyjść na dwór troszeczkę. Tym bardziej, że to są ostatnie dni naprawdę ładnej już pogody u nas, takiej, wiecie, ciepłej pogody, bo ładne dni to na pewno jeszcze będą, ale już czy takie ciepłe, to już raczej chyba nie.
I oczywiście muszę zapytać, co mam dalej z tym zrobić, bo to nie wiem, czy to jest na zaś po coś, bo to odkręcone jest stąd. Lepiej to chyba zostawić sobie, niż wyrzucać, czyli po prostu jakiś karton będę musiała zorganizować, żeby po prostu to, co zostało, pochować. Słuchajcie, jak dobrze, że tutaj jest ciemna, słuchajcie, ciemna podłoga. Czy to będzie potrzebne? Ja bym to zostawiła, nie? Co? A przejrzałeś to wszystko, co tutaj jest? Czy to zostaje, czy nie zostaje? Tak. A to? Co to jest? To jest chyba raczej nie od tego. No. Numerki. To chyba tego pana. A już on... Skończył. Pana. Pip, pip. Dla mnie mówisz? Tak. Rebejty, pip, pip. Chodź. Koniecznie, myślę, że jest niemożliwe. Our thoughts and some dust dreams, and we seem to find common ground. Guess everyone got their own sound. Ale lipna. Much about it. What's right or sin? Dobra, idziemy z tą imprezką tam, bo tam i tak będę odkurzała. Tutaj co prawda też będę odkurzała, ale co się nie uda. Ona na zewnątrz. Just tell me how long. On biegał, ja patrzę na niego z okna, on biegał i taki strach w jego oczy, nie? Aleksa? Aleksa stamtąd biegał. A mówi, co ci jest, Aleks? Pokaż. A on wyszedł, a tu wiesz, stado tych A, boczanów czy coś żurawi latało czy coś wysoko. i On głośno. się przestraszył. Przestraszyłeś się? A że wsi. Tak, wysoko latały, no. I lubi gołębie. Gołębie, no. Dużą porcję widzę dostałam dzisiaj. Naprawdę. Tyle jeszcze nie miałam. Tu już nie mówiła, tak. Dorób mi, dorób. Zerów mi. Dobrą tata zrobił. Dobra, tata, poproszę. O, na to muszę zorganizować worek niebieski na śmieci. No dobra, lecimy z koksem, czyli bierzemy się za fugowanie. Przywitam się z Wami. Tak, idziemy. Przywitam się z Wami w tym nowym odcinku, a dla nas nowym tygodniu prac, które mamy tutaj zaplanowane. Ja jak gdyby tutaj niezmiennie działam w temacie fugowania, bo miałam kilka dni przerwy ze względu na to, że Aleksio był po prostu chory. No jak był chory, no to po prostu to jest ważniejsze, żeby zostać z nim w domu. Żeby wyzdrowiał, no to ja działam sobie. Lapier dzisiaj dalej znowu te XPS-y będzie kleił. I na tą drugą stronę, od strony wschodniej tak naprawdę,
będziemy wykorzystywać XPS-y mniejsze, 10 cm, tak? Dobrze mówię? Bo mamy 10 cm resztki, tylko to są takie dosyć spore resztki, po fundamencie, bo one stanowią również izolację naszych tutaj fundamentów, więc ja się zabieram za tym, tak? Za moją pracę mam pomocnika. Widziałam, kawę jeszcze sobie dopiję. Potem pójdziemy pozbierać fasolki. Później obierzemy je sobie tutaj od razu na miejscu. Tak. A mama chyba miała nie pomarańczową, tylko ja miałam chyba inną. Tak, ta jest za szeroka. Mama miała trzecią, której nie ma, nie widzę. A tą chyba mama miała. Tak, ta jest najwęższa i tą mama miała. O tutaj, no. Dobrze, idę, aniołku. Tak. Tak, Aleksiu, już. Słuchajcie, pokażę Wam teraz troszeczkę z bliska, o co chodzi z tym fugowaniem. Tylko ja sobie tutaj, pozwólcie, nałożę. Mamusia nałoży, tak? Tutaj sobie, Leksio. O, tutaj, a stań z tej strony. Dobra, i teraz tak. Mamy przygotowany towar na paczce. No i tak, żebyście tutaj widzieli w kadrze, czyli teoretycznie nie powinnam od tego miejsca robić. Przykładamy sobie, to jest banalnie proste, ale jakby ktoś chciał wiedzieć, jak to bardziej z bliska wygląda. O, porcjujemy sobie i wciskamy sobie tą naszą zaprawę. Ja to powinnam od dołu teraz zrobić, ale ja Wam specjalnie chcę jak gdyby tutaj z bliska pokazać, jak to z bliska, tak, z bliska, jak to z bliska wygląda. Ja fuguję, zobaczcie, na równo. Początek jest zawsze najgorszy. I tak na tej jednej cegle mogę Wam pokazać, jak to robię. I ja robię to w ten sposób. To sobie dofuguję później, bo muszę mieć to zbudowane najpierw, żeby fugować tą górę. Więc jeszcze tutaj pokażę Wam na tym miejscu, czyli przestawię się troszeczkę. O, na tym miejscu, jak ja to robię, jak mi jest najwygodniej. Ja po prostu podkładam sobie packę i dociskam sobie po prostu ręcznie te wszystkie pionowe. Widzicie? Dociskam sobie ręcznie, bo jak ręką dociskam, to czuję i wiem, że jest na przykład dopchane do końca. Fuga, jak widzicie, jeszcze raz, jaka jest konsystencja, dzięki czemu ona mi się tutaj nie zabrudza, chociaż minimalnie trochę ją ufajdałam, ale pamiętacie, ona jest zaimpregnowana, dzięki czemu ta fuga nie wżera się w tą płytkę tutaj i będzie po prostu podczas mycia nie będzie się to nam maziało. Ale pamiętajcie, żeby myć w ogóle płytki po takiej fudze, to naprawdę ona musi bardzo dobrze wyschnąć. Nie można tego myć, jeżeli to jest nie wyschnięte do końca. No i potem ja sobie szczotką to wszystko przecieram, ale generalnie jeszcze jedną rzecz Wam powiem. Zasada jest taka, lecimy sobie w poziomo fugą, potem budujemy sobie tutaj te miejsce i potem znowu, poczekaj, mama tylko powie, potem znowu sobie tutaj lecimy w poziomie i potem znowu budujemy sobie do góry. Ja Wam po prostu tutaj pokazałam na tym przykładzie, ponieważ w tym kadrze kamery najlepiej mogłam po prostu na tej płytce Wam pokazać z bliska, jak to wygląda. No a teraz lecę z całym procesem po prostu od dołu do góry. Tak. Ok, dobra, mam ok. No i dobra, jeszcze teraz raz pokażę Wam od dołu, czyli dół jest ważny, żeby zacząć sobie po prostu po kolei. Ale
się udało. I tak naprawdę najbardziej czasochłonne dla mnie są te. Te. Potem ja to wszystko szczoteczką robię, więc nie skupiam się od razu idealnie na tych rzeczach, ponieważ jak ona lekko przyschnie, to ona jest jeszcze fajna wtedy do ściągania, tutaj oprószania taką syntetyczną już szczotką. I to wtedy już na czysto jest, można powiedzieć. Widzicie już tutaj, nie wiem czy widzicie w kadrze, czy nie widzicie, ale na tej ścianie już ona sobie tutaj ładnie przeschła. I jak ja zrobię sobie tutaj ten dół, to już potem lecę sobie cały poziom i to naprawdę, uwierzcie mi, to jest mega, hiper szybko to. Te są najbardziej czasochłonne, nie miejsca. I tutaj w tym miejscu, przez to, że ja jestem niestety praworęczna, to muszę lewą ręką trzymać, no i tak po prostu koślawo wpychać sobie w te narożniki, dlatego po prostu narożniki dla mnie prawe są gorsze. Teraz muszę tutaj sobie ręcznie dopchać. I zrób. Widzicie? To już poszło. Moment. Dzisiaj dostałam całe wiadro. Całe wiadro. Muszę nadrobić chyba zaległości. No ale na przykład tutaj w łazience jest wyłączona podłogówka i tutaj czuć, że jest chłodnie. Co prawda pokazuje 19,8 stopnia. Cegły robią. Ale cegły tak nie trzymają, nie? Bo mamy tutaj 19,8 zanim... Dlatego jest włączona ten. Podłoga? Tak. A, włączona jest. Teraz włączył, nie? A, Pier teraz włączył, ale czuć, że jest chłodniej, bo się wychodziło przez czas, kiedy była wyłączana, bo Piotr kafelkując podłogę powyłączał nam tutaj, bo tak się dzieje. Tam też jest 19,8 na tamtym. Zobaczymy, co tutaj na przykład. Wszędzie powinno być 19,8, jeżeli jest... W ogóle... Wiecie co? To jest 20. To powinno być tam po mojemu. Ja tutaj tej decyzji nie podjęłam, żeby to tutaj było. Po mojemu to powinno być po prostu tutaj w tym miejscu. Chyba że to ma znaczenie, że czujnik ma być dalej od pieca, bo może o to chodzi. Ja bym to dała w ogóle w innym miejscu, nie? Ja bym go gdzieś dała gdzieś tam. Zanim przejdziemy do dekoru, pokażę Wam, co ja już tutaj zrobiłam. Jeden z mikrofonów mi się rozładował. Ja już tutaj sobie ten narożnik pociągnęłam. Dużo jeszcze mi zostało fugi, zaraz będę wracała, ale specjalnie tutaj oderwałam się, żeby pokazać Wam, bo wchodzimy już na taką wysokość, że będzie klejony dekor, który tutaj sobie wybraliśmy. No i teraz tak mówiąc już o tych dekorach, tylko postawię sobie statyw. Dekor
Jeden nazywa się Cygaro, a drugi... A drugi nazywa się London. Ja teraz nie pamiętam. To też jest paradyż, ceramika. To jest 2,5 cm, to jest 5 cm dekor. Ale numer Co? Zdech. uszczerbiony. To nic nowego. Trzeba zareklamować go. I ten. No, akurat trafił mi się taki uszczerbiony. W każdym bądź razie... Tak. Chyba, że jak na górę się doda, to nie będzie widać i fugą się to wyfuguje, chociaż nie wiem. Znaczy ten, no... Nie wiem, co z tym zrobić. Tak będziemy zamawiać na podłogę. W każdym razie jeden cygar, drugi Może się... gdzieś tam na docinkę wyjdzie. Albo na... Właśnie. Wypadnie, nie? Właśnie. Jeden cygaro, drugi London. Zobaczycie, jak one się prezentują oczywiście finalnie, kiedy Piotruś je przyklei, ale ja Wam je pokażę tutaj na tle takiej ściany, żeby były bardziej widoczne. Ten po lewej 2,5 cm, ten po prawej 5 cm. No i pierwszy ubytek. Dobra, ale może być rzeczywiście, że będzie na docinki. No i Piotruś tutaj doszedł do tej wysokości, gdzie ten pierwszy dekor wyląduje. Ja tylko sobie schowam. Bo te dekory są od troszeczkę innych płytek, wiesz? Bo te płytki nie mają takich dekorów, nie? One w ogóle nie mają jak gdyby w katalogu dekorów i są dobrane z innej. Nie, ja się nie tłumaczę, tylko po prostu Nie. to też jest paradyż, tylko tyle, że one są do Tamoe chyba Słuchaj, się dekor to się daje takie, jakie Ci pasuje. Tak, no A dlatego nie, a nie właśnie mówię, według no. kolekcji. Tak. Mogłaś sobie dać 60 na Tak, przykład. tak. Fugę w fugę by nie wchodziło i też to nie przeszkadza. To Tak. tylko kwestia podejścia do sprawy. Tak, on... Czy ktoś chce mieć równą płytka w płytkę, żeby Tak. wchodził, czy po prostu chce taki Tak. dekor, jaki mu się podoba. No, bo to są gamma bianco. Zobacz, dekor idzie. Pier. Trochę będzie łazienka jak u babci. Babcina? Tak. Której babci? Ta ze Francji. Aha. Pierw mówisz, że będzie łazienka jak od babci z Francji. Jak u babci z Francji. No. Łazienka jak... O, może ja tak tytuł zatytułuję filmu. Łazienka jak u babci z Francji. No. No? To jest dobra myśl. Wrote in my story. Korzystając z chwili, że Piotrusia nie ma, pokażę Wam, jak tutaj wygląda ten dekor. Już go tutaj ułożył, można powiedzieć, że w całości. No i zobaczycie, co będzie teraz nad dekorem, bo jeszcze nad dekorem też coś będzie. No pewnie, drugi dekor, tylko zaraz zobaczycie, w jaki sposób my tutaj zaplanowaliśmy sobie jego ułożenie. Nie wiem, czy Piotr teraz będzie kładł go, czy po prostu przerzuca się na ścianę prysznica. Zobaczymy w trakcie. O, jest i on, chory. Dzień dobry. Dzień dobry. Przeżyję. Przeżyjesz? Nie wiem jak długo. Okej, dobra. Widzę, że ty na 2 rękawki dzisiaj jesteś. Tak, oczywiście. No, no. Brakuje trzeciego. Dobra, nie przeszkadzam. It's time to go. I pray he reads what's on the wall. Takes to heart what I wrote. Son, grow up, you'll be fine. I know you've got questions on your mind.
what you've got. Pan Piotr jest w łazience. Alex. Pan Piotr w łazience. Słuchajcie, bo tutaj już kilka osób z Was mówi, że w dalszym ciągu, o co się Aleksios, nie ma szybki. Słuchajcie, szybka jest, ale przez to, co się wydarzyło, my celowo nie montujemy tej szybki. Jak już wszystko będzie na miejscu, będziemy używać piekarnika, my sobie zamontujemy tak, żeby już więcej taka sytuacja nam się tutaj po prostu nie wydarzyła. Także to jest.